Witam moi drodzy, z Wami Elena na kanale Zrobiono Ręcznie u Eleny. Lubię i staram się zawsze dać drugie życie rzeczom, które już nie używamy. I nie znaczy to, że to są rzeczy nie do użytku. Po prostu znudziły nam się, zrobiły się niemodne, ale materiały naturalne i praca, która włożona w wykonanie takich rzeczy jest bezcenna. Dlatego szanuję pracę każdego rzemieślnika i twórcy. Więc dlatego nigdy nie wyrzucam starych rzeczy, a robię z nich nowe szedewry, które odpowiadają czasu, naszym chęciom, naszym gustom i dzielę się tymi pomysłami z Wami. Kochani, ostatnio, co rzadko się zdarza, ale czasami mam czas i idę do lumpeksów, do second hand. Znalazłam tam taką serwetę. To jest taki bieżnik, on jest dwustronny, ładnie zrobiony, nawet chyba jakaś firma tu jest, no ale bieżnik oczywiście mi niepotrzebny, ale jeans. Rzadko się spotykają takie fragmenty denima, bo najczęściej wykorzystujemy spodnie, kurtki, koszule do zrobienia nowych rzeczy. A tutaj taki ładny, prosty kawałek denimu i kupiłam, a dlaczego? Bo u mnie w domu, w zanadrzu, co prawda już wyrosłam z tego modelu i z tej spódniczki. To jest taka, no nie wiem, sukienka, spódniczka, ona jest krótka do kolana, ale już trochę na mnie za mała się zrobiła. No i to jest jedna sprawa, poza tym już takich krótkich rzeczy nie noszę, no bo wiadomo, że w każdym wieku wymagane pewne zasady, które też stosuję. Mimo to, że styl boho to jest styl bez granic i możemy miksować, kombinować, dowolnie składać naszą garderobę, nasze łuki, ale mimo wszystko pewne zasady, których stosuję i więc krótkich rzeczy, to jest taka do kolana, nawet powyżej, już nie noszę. Natomiast pomyślałam sobie, że ta góra zrobiona tak jak zazwyczaj ogrodniczki się robią, wiecie, tak? Ale że nie są to spodnie, bo powiem tak szczerze, mi się podobają, jak na przykład spodnie na szelkach na kimś wyglądają świetnie, ale sama tego nie lubię, bo w użytku naprawdę są problemy i niewygodne i dlatego nie lubię takie rzeczy. Natomiast spódnica super. I tutaj postanowiłam, że wykorzystam ten materiał. Zobaczcie, jak no trochę się różni kolor, ale to w ogóle nic nie szkodzi. Pasuje. W każdym bądź razie on bez strejczu, nie ciągnie się. To jest 100% koton, bawełna. I ja połączę dzisiaj te dwie rzeczy. No oczywiście nie tylko ich zszyję dół i górę, tylko odekoruję jak zwykle. Zrobię upcyklingowanie tej rzeczy i pokażę Wam, co i jak można zrobić ze starych rzeczy, żeby dać im nowe życie i nowy użytek. Jeżeli chcecie, zostańcie ze mną, zasubskrybujcie mój kanał, postawcie like, jeżeli nie szkoda. No a jeżeli szkoda, możecie postawić dislike. Najważniejsze, nie zostańcie obojętni do tej pracy, którą robię i pokazuję Wam. I tak zaczynamy. Pierwsze co, to muszę oprócz, żeby później połączyć z resztą. Dziewczyny, chcę od razu powiedzieć, że jeżeli nie macie dżinsu, nie macie denimu, nie szkodzi. Wy na przykład w takiej sytuacji, jeżeli macie jakąś górną, fajną część od rybaczków, wy chcecie zrobić długą spódnicę, możecie sobie odciąć i doszyć, nie wiem, z bawełny, z satyny, z innego materiału, który macie. Ale zrobię w denimie i udekoruję też denimem. Zastosuję pewnie jakieś aplikacje, naszewki, łatki, jak zwykle. No ale pierwsze co, to odpruję dół. I zobaczcie, na tyle miałam szczęście, że szerokość tej spódnicy, dół, jest dokładnie taka sama jak ta
ten bieżnik. Złożyłam go na pół i chcę zostawić właśnie taki rozporek, bo jest ładnie obrobiony, więc zostawię tak jak jest. Tylko teraz połączę te dwie części. Ponieważ tutaj jest fajnie zaznaczona linia, która odkryłam, połączę z tym bieżnikiem, zszyję to i sukienka będzie gotowa. Później zostanie tylko możliwość udekorować tak jak chcemy. Czyli sama przyróbka to zajęła raptem parę minut. Odprucie dołu i przyszycie tego bieżnika do górnej części spódnicy. Przyszpilkuję teraz to i przeszyję. No i teraz zobaczcie, zaczynam wykładać aplikację. Wycinam różne fragmenty, resztki od jeansów, wszystko co się da. Jakieś narysowałam sobie mydełkiem, jaką aplikację chcę zrobić. Liście, tutaj w kwiaty chcę i tutaj znalazłam serwetki. Jeszcze co prawda nie wiem w jakiej kolejności, ale generalnie chcę zrobić tutaj kwiaty z serwetek zrobionych na szydełku. No i prawdopodobnie jakiś taki środek, może tak, nie wiem jeszcze. Więc w ten sposób. I teraz przyszpilę każdy element i muszę zygzakiem przyszyć każdy na maszynie. No mniej więcej tak będzie wyglądać. Jeszcze niekoniecznie, bo na razie próbuję. Najważniejsze, że kształt tego obrazu już jest zarysowany i teraz zaczynam przyszywać te aplikacje. Wszystko przyszpilkowane. Siadam teraz szyć. Jedną część aplikacji naszyłam i teraz, tak jak powiedziałam, chcę wykorzystać serwetki, różne kolory, jeszcze co prawda nie wiem jakie, no ale zobaczymy. Może jakoś tak, nie wiem czy Wam widać, ale mam nadzieję. Tak, i teraz też to przyszyjemy. Aplikacje wszystkie naszyte. Pokażę właśnie z przodu, jeszcze robiłam odbitkę farbą do tkanin, do dekoracji. Po 2 tygodniach można już prać spokojnie. No i tutaj właśnie te kwiatki, co chciałam zrobić, to też naszyłam. Jeszcze środek zrobiony haftem boro, tutaj ręcznie, na każdym kwiatuszku. Tu też takie ścieganie zrobiłam. No i na dole właśnie te liście. Wszystko przyszyte. I pokażę zaraz z tyłu, co wymyśliłam. Nie za dużo dekoracji, ale zrobiłam. No i na dole, w dolnej części zrobiłam taką też naszewkę. Taki kwiatuszek z bliska pokażę. Kwadraciki, resztki denimu, które zostały. Nawet najmniejsze wykorzystałam. Różne kolory. Przeszyłam, posiepałam końce. Podziergałam to. No i dookoła też przeszyłam ręcznie haftem i jeszcze na maszynie, żeby było bardziej widoczne. I tak wygląda ten kwiatuszek, jest dosyć duży
I tego uważam wystarcza. Chyba że nie wiem, jeszcze pomyślę, mogę tutaj na plecach ewentualnie zrobić jakiś napis. No i dziewczyny, chcę oczywiście wykorzystać wybielacz, odbielić dekoracyjnie tą sukienkę, ale ponieważ nie można ją prać dzisiaj, bo zrobiłam właśnie nadruk, to dopiero po 2 tygodniach skończę, no i wrócimy do tej sukienki po 2 tygodniach. Pokażę wtedy, co zrobię dalej. Witam ponownie. Minęło 2 tygodnie. Dlaczego 2 tygodnie czekałam, aż będzie można uprać tą sukienkę? Ponieważ ta farba wymaga 2 tygodnie wyschnięcia. Chociaż schnie od razu, ale do utrwalenia. No i teraz jak zwykle wykorzystuję właśnie Acę wybielacz. Można Domestos, jeżeli chcecie. Taką miseczkę szklaną i białą poliesterową szmateczkę. Dlaczego? Bo ona nie boi się agresywnych środków, nie rozpuści Wam się i nie puści koloru, dlatego koniecznie białą. No i teraz zrobimy to, co zazwyczaj lubię, takie przecierki. Zacznę od góry. No, to wszystko. I teraz musimy poczekać. Będę obserwować. Zazwyczaj to tak 20 minut, pół godziny, ale niekiedy w zależności od tkaniny trzeba wytrzymać dłużej. Jak już skończę, powiem Wam, jak długo trzymałam ten AC na swojej sukience. Powiem Wam, że Domestos jest bardziej agresywny. Jeżeli chcecie, żeby nie było tak rozmazane, były odznaczone kształty tego wybielania, to wtedy lepiej wykorzystać Domestos, bo on jest gęsty i nie tak szybko się rozcieknie. Ale ja nie chcę tego, ja chcę właśnie zrobić takie zatarcie, żeby ten kolor był miejscami tylko wybielony, dlatego wykorzystuję AC, bo on jest rzadki i wtedy łatwiej go rozprowadzić po swojej sukience. No i czekamy. Zanim pokażę Wam całość, chcę pokazać z tyłu aplikację, jak zrobiłam. Tak bardziej z bliska, dokładnie. Wymyśliłam sobie, że oprócz tej aplikacji z denimu, z jeans, dołożę jeszcze sznurek z juty. I do tej siatki z juty też będzie pasować. Po praniu fajnie mi się posipały te aplikacje. No i tak to wygląda. Trochę było roboty, no bo przyszywać sznurek, to wiecie dziewczyny, kto to robi, trudno. Ale dla tych, kto robię może po raz pierwszy, niekoniecznie. Chyba że zrobicie haft jakiś ręcznie, ale daje to naprawdę ogromny efekt. Mi się to spodobało i cieszę się, że jednak zdecydowałam się na taką zmianę, więc tak wygląda aplikacja z tyłu. Projekt skończony, moi kochani, zaraz za chwilę go zobaczycie. Zachęcam do przeróbek starych rzeczy. Uratowałam nie jedną, tylko dwie. Bieżnik dżinsowy i spódniczkę, która była już nieużywana przeze mnie, więc teraz na pewno wygląda inaczej i pokażę Wam, co w efekcie zrobiłam z tych dwóch rzeczy. Zastosowałam szablony swoje do nadruków, zastosowałam technikę Boro,
hafty ręcznie, zastosowałam aplikację, czyli nie jedną, tylko kilka jak zwykle i pokażę Wam, jak wygląda dzisiaj ta sukienka. Kochani, dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę realizowania wszystkich Waszych postanowień i planów. Pogoda jest piękna, więc korzystajcie każdą chwilą. To, co tworzy nas szczęśliwymi, zależy tylko od Was. Subskrybujcie mój kanał, stawiajcie lajki i do zobaczenia w następnym wideo. Co w tym sezonie się nosi? Założyć sukienkę w kropki, a może golf, no i spodnie. Co wybrać, by być na czasie i nie wyglądać niemodnie? Torebkę wziąć czy koszyczek, na szyję apaszkę cienką, na głowę kapelusz z piórkiem, czy lepiej beret z antenką? W tym czasie, gdzież ta wiosna? Pytali wszyscy wokół. Zaspała, zapomniała, nie będzie jej w tym roku. I przyszła w zielonych rajstopach, w powiewnej złocistej sukience, i miała wianek z pierwiosnków, a w ręce trzymała kacze oce.